czajnikowy.pl. Wynalazcą French Pressa jest Włoch Attilio Calimani, który w 1929 roku opatentował to urządzenie. Pewnie się zastanawiacie w takim razie, skąd nazwa French Press, która nawiązuje do Francji. Wynika to z tego, że właśnie tam rozpoczęto pierwsze próby skonstruowania takiego urządzenia. To właśnie Francja spopularyzowała w Europie oddzielanie fusów od naparu, dzięki czemu uzyskaliśmy napar dużo bardziej klarowny, dużo bardziej czysty w smaku również, taki, który uniemożliwia przeparzanie się dalsze w związku z tym, że fusy znajdowały się wcześniej w naparze. I jest to tak naprawdę urozmaicenie, a może nawet ulepszenie takiej tradycyjnej, klasycznej metody zaparzenia kawy w domu. Tak jak pewnie większość z Was to robi przez zwykłe zalanie wodą fusów. Jeśli chcecie troszeczkę ulepszyć jakość zaparzenia bez wchodzenia w jakieś skomplikowane technologie, to właśnie French Press będzie dla Was idealnym rozwiązaniem, ponieważ w zasadzie będziecie wykonywali dokładnie to samo, co każdego dnia, a jednak umożliwi Wam to oddzielenie tych fusów od naparu. Aby wykonać kawę metodą French Press, będziemy potrzebowali oprócz samego French Pressa przede wszystkim wodę, która jest czysta, która jest przefiltrowana, woda, która ma niską mineralizację. Ważne, żeby była to woda w jak najwyższej temperaturze, gdzieś około 96 stopni, ponieważ ta metoda jest bardzo statyczna i trwa dość długo, około od 4 do 9 minut, więc w tym czasie temperatura będzie spadała i warto właśnie zadbać o to, żeby już na początku użyć jak największej możliwej temperatury, oczywiście nie wrzątku. Potrzebujemy również kawy, która jest jasno opalona, która jest bardzo aromatyczna. Sami wybierzcie taką, jaką lubicie. Możecie tutaj stosować dowolny kraj. Potrzebujemy również wagi, stopera, młynka, który pozwoli nam na dobre zmielenie tej kawy, na zmielenie, które nie będzie zbyt grube, tak jak większość miejsc Wam podpowie. Potrzebujemy również łyżek. Mogą być to zwykłe łyżki stołowe, my tutaj mamy łyżki cuppingowe. No i jeszcze jedno urządzonko, zwykły glass server, czy jakiś dzbanek, do którego zaraz po wykonaniu kawy przelejemy nasz napar, aby nie przeparzał już się dłużej. Jeszcze zanim rozpoczniemy zaparzanie, powinniśmy wygrzać dobrze urządzenie, więc teraz otworzę French Press i naleję wrzątku do środka. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ samo zaparzanie jest statyczne, trwa bardzo długo, a więc temperatura będzie nam spadała podczas naszego parzenia. Musimy więc zadbać, żeby jak najbardziej ograniczyć ten ubytek temperatury. Zanim nasz French Press odpowiednio się wygrzeje, może powiem troszeczkę jeszcze o samym stopniu zmielenia. Ciężko jest opowiedzieć, jak ten stopień zmielenia powinien wyglądać, ze względu na to, że każdy z nas różnych młynków używa. Myślę, że można to porównać do takich grubszych drobinek cukru. To jest coś, z czym każdy ma do czynienia, więc wydaje mi się, że wszyscy będą wiedzieli mniej więcej, o jaką wielkość drobinek chodzi. Zbyt grube drobinki będą właśnie odpowiedzialne za bardzo płaski smak, zbyt małą intensywność, natomiast zbyt drobne drobinki spowodują, że kawa momentalnie się przeparzy i ten korzuszek, na którym też nas zależy, który kontroluje nasz czas ekstrakcji, po prostu opadnie nam na dno. Musimy więc zadbać o to, żeby to było takie średnie zmielenie, tak samo jak do dripera Hario V60, czy po prostu do takiego zwykłego, codziennego zaparzenia kawy. Wylewamy w takim razie wrzątek, który mamy w naszym French Pressie, który służył tylko i wyłącznie temu, aby ogrzać naczynie. Od razu wsypujemy odpowiednią ilość kawy. Za sekundkę Wam powiem, jaka to jest odpowiednia, natomiast teraz chcę wykonać cały proces jak najszybciej. I uzupełniamy wodą, tak jak powiedziałem wcześniej, jak najbardziej ciepłą. Niech to będzie gdzieś około 95 stopni. Możemy przykryć całe urządzenie tak, żeby nie wychładzała się temperatura właśnie naszego naparu. Nasza kawa we French Pressie zaparza się, więc teraz pora o tym, aby powiedzieć troszeczkę o temperaturze wody, no i oczywiście o tych proporcjach kawy w stosunku do wody, które zastosowaliśmy. Tak naprawdę warto zawsze stosować tą samą dozę, która daje nam jak najmniej zmiennych w samym procesie parzenia, a więc najlepiej sprawdza się te 6 gramów kawy na 100 gramów wody.
Temperatura wody w tym przypadku najlepiej, gdyby była gdzieś w granicach 96 stopni. Jest to wystarczająca temperatura do tego, żeby zaparzyła się odpowiednio kawa, ale też nie jest zbyt duża, taka, która nie sparzy naszych drobinek kawy, która pozwoli na to, aby w pełni wydobyć smak i aromat kawy. Samo właściwe zaparzenie trwa mniej więcej 4 minuty. Po tym czasie otwieramy French press i przy pomocy łyżki przełamujemy ten kożuch, który tutaj na górze powstał. Od tego momentu te drobinki opadają na dno i od tego momentu cały proces zaparzania gwałtownie spowalnia. Przy pomocy drugiej łyżki staramy się usunąć tą piankę, którą mamy. Jest ona niezbyt smaczna, gorzka, dlatego się jej pozbywamy. Daje taki nieprzyjemny, agresywny posmak. Od tego momentu drobinki opadają na dno. Przykrywamy zatem w dalszym ciągu tłoczkiem French press, natomiast jeszcze nie przeciskamy go. No i czekamy kolejne 5 minut. Zapewne większość z Was jest niecierpliwych i nie chce czekać tych 5 minut, natomiast największym mankamentem French pressu jest to, że duża część tego pyłu kawowego przedostaje się do naszej filiżanki. Aby temu zapobiec, trzeba odczekać, czyli być cierpliwym właśnie, aby te drobinki opadły na dno, następnie po tym czasie delikatnie, jak najdelikatniej przelać to do osobnego pojemniczka, osobnego dzbanka. Dlatego właśnie czekamy i dlatego warto być cierpliwym. Ta kawa i tak jest teraz zbyt ciepła, i tak jest w zbyt dużej temperaturze, abyśmy mogli ją spożywać, a więc po prostu warto oddać się chwili relaksu czy rozmowy z przyjaciółmi. Po upływie 5 minut, kiedy już jesteśmy pewni, że wszystkie drobinki opadły na dno, delikatnie przyciskamy tłok, ale wystarczy do powierzchni kawy. Gdy wciśniemy tłok głębiej, sprawimy, że drobinki ponownie się wzburzą i cały etap czekania pójdzie na marne. Jest to często spotykana propozycja, aby właśnie przycisnąć tą kawę do samego dna. Wydaje mi się jednak, że jest to niepotrzebne. Wystarczy delikatnie zanurzyć tłok i jak najdelikatniej przelać kawę do naszego pojemniczka. Końcówkę kawy zostawiamy tak, żeby te fusy, które i tak się tam znajdują, nie trafiły już do naszej filiżanki. Jeśli ktoś nie chce marnować tej kawy, a lubi taką kawę bardzo agresywną, to myślę, że to będzie idealna filiżanka dla niego. Natomiast ta część, która jest jak najbardziej przefiltrowana przez nas, myślę, że jest tutaj klarowna i po prostu pyszna. Ja oddaję się chwili relaksu przy świeżo zaparzonej kawie z French pressa, a Was zapraszam na czajnikowy.pl i do zobaczenia w następnym odcinku.